Od pierwszej części jestem fanem Halo. Przez wszystkie generacje Xboxów przewinęło się trochę gier z uniwersum, ale nigdy nie było tak, że na którejś części się zawiodłem. Halo zawsze dowoził świetną rozgrywkę. Najnowsze Halo Infinite nie jest wyjątkiem. To kolejny mocny tytuł w bibliotece Xboxa, który bez wątpienia trzeba sprawdzić. W recenzji używam nazw, które nie do końca mogą odpowiadać faktycznym nazwom w polskiej wersji językowej gry. Z tego powodu, że build, który ogrywałem, działał jedynie w języku angielskim. Oj, źle się dzieje. Master Chief przegrywa w pojedynku z Atrioxem, wodzem rasy wygnanych, byłych członków przymierza, który dosłownie wyciera nim podłogę. Wyrzucony w przestrzeń dryfuje, aż nie zostaje odnaleziony przez tajemniczego pilota, który przywraca go do życia. Ale okazuje się, że jest gorzej niż się wydawało. Cała flota UNSC nie istnieje. Na domiar złego Atrioxowi zależy na uruchomieniu zniszczonego Halo, nad którym bohaterowie aktualnie się znajdują, a konsekwencje tych czynów mogą być opłakane dla całej galaktyki. Kto jak kto, ale Master Chief nie zamierza się poddawać i ponownie rusza do akcji wspomagany pomocą sztucznej inteligencji Weapon i tajemniczego pilota. Czy w pojedynkę uda mu się pokonać całą rasę wygnanych i przywrócić porządek w galaktyce? Oto recenzja Halo Infinite. Halo Infinite wchodzi w otwarty świat, choć tak nie do końca jest to nowość, bo zawsze Halo oferowało duże, półotwarte mapy, które można było eksplorować za pomocą pojazdów. Tym razem mamy faktycznie otwarty świat, któremu bliżej jest do gier spod dłuta Ubisoftu, ale nie uprzedzajmy faktów. Historia kontynuuje wątki z Halo 5 Guardians. Nie jest co prawda wymagana znajomość poprzedniej części, ale ta jednak się przydaje do pełniejszego zrozumienia. Natomiast rasa wygnanych miała swoje 5 minut w świetnym Halo Wars 2, ale też znajomość tej gry nie jest wymagana. Fabuła jest niezła, choć nie mogę powiedzieć, że to coś odkrywczego. Znowu rasa, która chce zniszczyć galaktykę, znowu bohater, który w pojedynkę ratuje wszystko i wszystkich. Można by rzec, że to tytuł ze staroszkolnym sznytem, gdzie jeden staje naprzeciw wszystkich. Choć historia wciąga i fajnie wplata się w uniwersum, miałem wrażenie, że trochę zabrakło pomysłu i postanowiono zagrać bardzo bezpiecznie, korzystając z dobrze już ogranych schematów. Jak wspomniałem, nowe Halo to otwarty świat. Dostajemy na początku spory wycinek mapy, kolejne części otworzą się wraz z rozwojem fabuły. Świat został świetnie przygotowany, bo działamy na fragmencie zniszczonego Halo, więc nie raz i nie dwa spadniemy w przestrzeń podczas nieuważnego skoku. Jak otwarta mapa, no to i zadania poboczne, ale spokojnie, nie ma ich aż tak dużo. Mnie pełne wyczyszczenie mapy ze wszystkich zadań pobocznych i zebranie jakieś 95% znajdziek zajęło około 21 godzin, więc nie musimy się martwić, że gra nas znudzi. Długość jest idealnie dobrana. Oczywiście jeśli nie chcemy się bawić w zadania poboczne, możemy skrócić ten czas o dość sporą ilość godzin, ale nie polecam tego robić, bo tutaj każde zadanie ma sens i daje nam jakieś bonusy, które wykorzystamy w dalszej rozgrywce. Jeśli chodzi o zadania opcjonalne, niektórzy mogą mieć tutaj silne skojarzenia z Far Cry'em. Sam nie będę wszystkiego porównywał do gry Ubisoftu, ale powiem jak to wygląda i sami zdecydujecie, czy podobnie, czy nie. Na początku na mapie mamy tylko oznaczone posterunki przeciwników, tak zwane foby. Jeśli uda nam się któryś odbić, będzie to nasza baza wypadowa, gdzie zespawnujemy pojazd, czy dobierzemy sobie broń. Jest to też miejscówka, do której będziemy mogli użyć szybkiej podróży. Podbicie foba pokaże nam na mapie część zadań pobocznych. Dlaczego część? Zaraz powiem. Każde z zadań ma swoją określoną ikonkę, która od razu nam mówi, co się za nią kryje. Może to być odbicie oddziału Marines, którzy od razu chwytają za broń i pomagają nam walczyć. Potem możemy korzystać z ich pomocy, zabierając ich na pokład, na przykład Warthoga, aby towarzyszyli nam w walce. I tutaj dodam, że Marines faktycznie walczą. Nie pykają z kapiszonów tak, aby nie trafić, ale zmieniają broń na mocniejszą i potrafią nieźle sobie poradzić, trzebiąc szeregi wroga dość sprawnie. Dalej mamy pojedynki z jakimiś mega zakapiorami. Zazwyczaj jest to silniejszy przeciwnik w otoczeniu kilkunastu lojtasów. Pokonanie go da nam możliwość zebrania unikalnej broni. Mamy też misje poboczne, które polegają na podbiciu jakiegoś silnie strzeżonego posterunku z jakimś zadaniem typu zniszczenie zapasów paliwa czy sabotażem linii produkcyjnej. Są też lokacje ze znajdźkami. Te dzielą się na te, które pozwolą nam ulepszyć oręż, o czym za chwilę, i takie, gdzie znajdziemy kosmetyczne pierdoły do wykorzystania w multiplayerze. Znajdźkami, które nie pojawią się na mapie po podbiciu foba, są wieże propagandowe, które pojawią się w momencie,
momencie, kiedy będziemy w ich pobliżu. Na koniec mamy audiologii i tradycyjnie czaszki oferujące modyfikatory rozgrywki. Wykonanie wcześniejszych zadań daje nam punkty bohaterstwa. Im mamy ich więcej, tym bardziej dopasione pojazdy możemy spawnować i mamy dostęp do lepszej broni. A wierzcie mi, że wjechanie czołgiem Skorpion do bazy z kilkoma Marines potrafi podnieść ciśnienie, nie tylko nam, ale i przeciwnikom. Jak wspomniałem, początkowo mamy dostęp tylko do jednej części mapy, ale z czasem pojawią się kolejne, a gdy dostaniemy możliwość używania latających Banshee czy Waspów, to już w ogóle hulaj dusza. Gra im dalej, tym jest łatwiejsza. Podbijanie fobów nie stanowi potem większych problemów, jeśli ostrzelamy je w powietrze rakietami. Również opcjonalni bossowie wymiękają, gdy atakujemy z góry i zazwyczaj nie mają większych szans w takim starciu, a co za tym idzie, zaliczanie kolejnych ikonek idzie sprawniej. Master Chief wraz z rozwojem fabuły zyska nowe zabawki. Rewelacyjna linka, dzięki której możemy wejść dosłownie wszędzie, choć ta ma swój zasięg, wskakiwanie po pionowych ścianach nie stanowi problemu, jeśli linka zostanie upgrade'owana. Poza linką mamy kulę pokazującą ukrytych wrogów, daszowanie, które po najwyższym upgrade'zie odpali niewidzialność, jest jeszcze tarcza chroniąca przed pociskami. Każde urządzenie ma możliwość ulepszenia za punkty Spartana. Im wyższy poziom, tym dostajemy coraz ciekawsze możliwości. Na przykład linka może razić prądem, jeśli podepniemy się nią pod wroga. Niestety w mojej opinii poza linką reszta jest całkowicie bezużyteczna i wszystkiego spróbowałem tylko raz, aby zobaczyć jak wygląda. Myślę, że problem leży w dość uciążliwej zmianie gadżetu na inny. Podczas walki, gdy wszyscy dookoła strzelają, wymiana gadżetu może kosztować nas porażkę. Dlaczego jest to uciążliwe? Bo najpierw trzeba nacisnąć krzyżyk w prawo, a potem nacisnąć krzyżyk drugi raz, przy czym każdy kierunek krzyżaka przełącza na inny gadżet. Za dużo klikania i za skomplikowane, przez co całą grę przeszedłem tylko z linką, która jest najlepszym i najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem. Oczywiście Master Chief obok linki może używać różnej maści sprzętu do strzelania i jest tego masa. Obok klasycznych karabinów, które znane są od części pierwszej, są pistolety Mangler zadające potężne obrażenia, ale pociski są wolne i dość mocno przegrywają z grawitacją. Są snajperki, karabiny, te dzielą się na takie, które mogą używać amunicji kinetycznej czy energetycznej. Broń jest multum, od klasyków po nowe wymiatacze, choć w tym całym zalewie dobra najwięcej spędziłem z BR-75, czyli karabinkiem strzelającym serią 3 pocisków i wyposażonym w lunetkę, który we wprawnych rękach zamienia się w potężne narzędzie mordu. A wierzcie mi, że ręce miałem wprawne, że ho. Walka nie odstaje od poprzednich części. Przeciwnicy, wśród których znajdziemy tych śmiesznych, biegających knypków, którzy giną od jednego strzała, jak i bardziej wypasionych wygnańców okutanych w zbroje, którzy działają dość inteligentnie. Snajperzy potrafią strącić nas z dość znacznej odległości. Inni rzucają granatami, nawet można spotkać przeciwników, którzy wymieniają broń na mocniejszą. Niemniej walka daje sporo frajdy. Trzeba być cały czas w ruchu i stosować taktykę w zależności od przeciwnika. Jednych można pociągnąć z łokcia, do innych podlecieć z użyciem linki, a jeszcze innych atakować z dala. Im dalej, tym ciekawiej, bo zaczyna się używanie pojazdów, a przeciwnik, który siedzi w czołgu, wcale nie jest taki prosty do pokonania. Obok walki na świeżym powietrzu dość często zapuścimy się w instalacje obcych, które już tak spektakularne nie są. Znaczy, nie odstają od tego, co znamy z poprzednich części, czyli puste, ciemno-niebieskie, błyszczące lokacje, czasem z jakimś mostem czy jakąś zagadką typu znajdź baterię. Wnętrza mocno odstają od tego, co możemy zobaczyć na zewnątrz i przyznam, że w każdej misji w instalacji, których nie jest aż tak mało, z wytęsknieniem oczekiwałem wyjścia na zewnątrz. Oprawa jest dobra, nie jest to gra, przy której zrobimy wow i widać, że na przykład taki Far Cry 6 potrafi dowieść lepsze miejscówki niż Halo, ale w mojej opinii ten jest i tak na wysokim poziomie. Widać, że nie było tutaj akcji kopiuj wklej, znajdziemy tutaj jaskinie, bazy, instalacje obcych, wszystko fajnie się spina i ogarnięcie wzrokiem z jakiegoś wysokiego punktu całej mapy robi wrażenie. Szczególnie na początku, gdy widzimy jakieś olbrzymie działa czy statki, które póki co są poza naszym zasięgiem. Fajnie wygląda połączenie naturalnego środowiska z instalacjami Halo. Wrażenie również robi zasięg widzenia, bo przeciwników widać z wyjątkowo imponującej odległości. Podobało mi się, że gra nie ma sztucznych granic. Widzisz jakąś stromą górkę? Przy użyciu linki wespniesz się na sam szczyt, aby podziwiać widoki. Gra nie obsługuje na tą chwilę śledzenia promieni, a szkoda, za to działa w
w 4K i w 60 klatkach na sekundę. Tytuł też posiada pełne spolszczenie kinowe, choć w moim buildzie niestety ono nie działało. Halo Infinite to z jednej strony nowa, a z drugiej strony sprawdzona formuła. Otwarty świat tchnął w markę nowe życie, choć nie wiem, czy pójście w stronę Ubisoftowego Far Cry'a było dobrym pomysłem. Głównie obawiam się, że w kolejnych częściach zadań może zacząć się mnożyć i to już tak fajne nie będzie. Na tę chwilę czyszczenie mapy było bardzo przyjemne, bo znaczników nie jest ani za dużo, ani za mało. Było tego na tyle, aby mnie interesować i mobilizować do odhaczenia kolejnej ikonki. Oprawa jest ładna, ale jak wspomniałem, dzisiaj ciężko zaskoczyć gracza ładnymi lokacjami, bo poprzeczka jest ustawiona absurdalnie wysoko. Niemniej, jest ładnie i na tym skończmy. Strzelanie jest nadal świetne, a Master Chief zyskał trochę życia dzięki temu, że czasami się odzywa, choć zbyt dużo do powiedzenia nie ma i głównie niemo patrzy przez ten swój hełm, ale widać, że twórcy chcą wycisnąć więcej z postaci i to się chwali. Z punktu widzenia fana uniwersum, bez problemu zaakceptowałem wszystkie zmiany, jakie deweloper wprowadził i bawiłem się równie dobrze jak lata wcześniej. Cieszą zmiany w formule całości, choć przydałoby się świeże spojrzenie na historię, bo tutaj gra niczym nie zaskakuje i w zasadzie jest to standard w uniwersum Halo. W mojej opinii można było to ograć lepiej. Tak czy tak, Halo Infinite ląduje w mojej topce gier roku 2021. Po raz kolejny się udało, marka znowu zyskała w moich oczach, a Xbox ma kolejną perełkę w swojej bibliotece. Polecam.